Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy ciasto. Zobaczymy, jak wyjdzie. Ciasto będzie takie z masą taką budyniową i zaczynamy. 250 ml mleka. Tak. Do tego mleka damy jedno jajko. Tak. Do tego damy 15 gram skrobi kukurydzianej albo skrobi ziemniaczanej. Ja mam skrobię ziemniaczaną. Tak. 50 gram cukru i 10 gram plus 10 gram cukru wanilinowego. Tak. To trzeba rozmieszać. Tak. I będziemy to gotować do zgęstnienia składników. Taki budyń ma powstać nam. Słuchajcie, ja Was zaraz przedstawię, żebyście widzieli, bo ja tutaj mam palnik, ale ten taki najwyższy, malutki palnik mam tu, żebyście widzieli. Ale trzeba porządnie rozmieszać jajko. I gotujemy. Musiałam wziąć coś takiego, bo moja trzepaczka po prostu jest za duża do tak malutkiego garnka, ale widzę właśnie, że te wszystkie przepisy to są na takie małe blaszki. Blaszkę też właśnie taką małą znalazłam, maluteńka blaszka. Później podam Wam wymiary. No i gotujemy. Będę gotować właśnie, żeby zrobiło się takie gęste. No, zaczęło gęstnieć, zaczęło się gotować. Pokażę Wam. Dobra, jak na razie wszystko jest ok. Ale jest jeszcze za rzadkie. Trzeba mieszać, na malutki gaz dałam i mieszam, żeby mi się nie przypaliło. No, już do Was wracam. O, no i przelewamy do innego naczynia, żeby mi to teraz ostygło. Tak. Ojejku. Ale naprawdę trzeba mieszać, malutki gaz, żeby Wam nie spaliło się po prostu. Tak, dobra. No i co przykrywamy teraz? Woreczkiem, żeby nie zrobił się korzuszek i odstawiamy, żeby wystygło. Także wracam do Was, jak wystygnie. No i już do Was wracam, bo ten budyń już jest chłodny, taki pokojowy. 2 jajka wbiłam. Do 2 jajek dodam 100 gram cukru. No i będziemy to ubijać na puszystą pianę. Tutaj mam 170 gram mąki, 1 płaską łyżeczkę proszku do pieczenia. Tak. Do tego szczypta soli. O. I 100 gram mleka, 100 ml mleka, boże 100 gram, 100 ml mleka i do 100 ml mleka doleję 50 ml oleju. Także ja będę ubijać jajka, jak ubiję jajka, to do Was wracam. Jajka ubiłam porządnie. Teraz dolejemy 100 ml mleka i 50 ml oleju. Wszystko jest w temperaturze pokojowej. Może to troszkę zamieszam.
I tutaj dodajemy mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Małymi porcjami. Chyba wezmę szpatułkę, będzie mi lepiej niż łyżką. Tak. Tak, i tu jest końcówka mąki. Dobra. Delikatnie wymieszamy. Odstawię sobie robota, bo już chyba mi nie będzie potrzebny. Dobra. I będziemy wylewać ciasto. Tak. Tak. Ciasto wylane, wyrównamy. O. Tak. Dobra. Jajko. O. Dobra. Tak. I teraz dajemy ten budyń. Ja budyń sobie dam do takiego właśnie woreczka. Zawinę. I trzeba obciąć róg. O. I będziemy budyń nakładać. Tak. Tak. O. O. Tak. Tak. Dobra. Tak. O. O. No i dobra. I wstawiamy do nagrzanego piekarnika 170 stopni, grzałka góra-dół. Około 40 minut, ale trzeba sprawdzać. Minęło 40 minut i wyciągamy ciasto. Wyłączyłam piekarnik. Sprawdziłam już wcześniej patyczkiem. Ciasto się upiekło. Proszę. I teraz tak. Po 20 minutach, słuchajcie, skręciłam piekarnik do
było 170 stopni góra-dół. Po 20 minutach skręciłam piekarnik na 160 stopni z grzałką góra-dół. No, nie ma nic. A jak będziecie wbijać patyczek, to pamiętajcie, nie wbijajcie tutaj, gdzie dawaliśmy ten budyń, bo tu może być cały czas mokry patyczek. Dobra. No i teraz co? Musimy poczekać, aż ciasto ostygnie, żeby je troszkę pokroić. Tak wygląda. Ja je posypałam jeszcze, jak wkładałam do piekarnika, troszkę wiórkami kokosowymi. Pachnie pięknie. Także widzimy się za chwilkę, jak one troszkę po prostu ostygnie. Ja tak za 20 minut wyciągnę je z blachy. No i widzimy się po 20 minutach. Słuchajcie, ciasto wygląda bardzo, ale to bardzo ładnie. Posypałam, tak jak mówiłam, wiórkami, co nie? Kokosowymi. No i troszkę posypiemy je cukrem pudrem. O. Tak. I ukroimy. Tak. Żeby Wam pokazać. Jeszcze cieplutkie. Patrzcie. To budyń, tak? Tak, z budyniem. Szok. Piękne. I że się nie wylało, nie? Nie. Chcesz spróbować No kawałek? pewnie. Mój mąż próbuje. To jest najlepszy tester. Proszę. Ty jesteś toster. Tester. Uwaga, biorę. I jak? Ja też muszę kawałek spróbować. Zostaw sobie kawałek. Zostaw sobie kawałek, tak? Pyszna. Normalnie pyszna. I małe ciasto i merda. Nie wiem, czy jej dać kawałeczek. Słuchajcie, już próbuję. Pokazuję Wam. Pycha. No kurde, chyba się z tą ożenię. Słuchajcie, ale pyszne, co nie? No, drugi raz się z tą ożenię. Maniunia, chodź pomachaj. Słuchajcie, pyszne. Naprawdę pyszne. Niedużo roboty, Ale bardzo dobre. ale ciasto jest pyszne. A macie jak blaska? Oj, jakie dobre, Majunia. Naprawdę polecam zrobić. No. Jezu, mam pełną buzię. Także słuchajcie, żegnamy się z Wami. Zrobię zdjęcia, ale powiem Wam, że ciasto polecam. No pycha. Pycha. Także do zobaczenia na następnym przepisie. Papa. Pa, pa. Słuchajcie, udostępniajcie nas na jakichś tam mediach społecznościowych, bo naprawdę tak dobre przepisy gdzieś giną na tym YouTubie, co nie? No bo jest ich tak dużo. Tak. A naprawdę są bardzo fajne. Także jak macie jakieś tam media społecznościowe, udostępniajcie filmik, bo naprawdę się opłaca. Majunia zakochana, bo pan dał kawałeczek. Także do zobaczenia, kochani. Pa, pa.